świat, w którym żyliśmy, właśnie się skończył. Kto liczy zabitych, zmarłych w Jemenie? Syria. Ktoś jeszcze pamięta, co się w ogóle działo w Syrii? To jest Holokaust. A przecież ludzie, którzy tutaj byli to ludzie z Jemenu i ze Syrii. Osoby, które usiłują forsować naszą granicę, w żaden sposób nie są zagrożone na Białorusi. Bardzo niewiele potrzeba, żeby stać się po prostu bestią. Coraz bardziej czułem się wrogiem państwa polskiego. Oh, it's okay. No, it's okay. I must sit down. Władze, które postanowiły zamknąć ten obszar, żeby nikt nie mógł się dowiedzieć o tym, co się dzieje, nie przewidziały tego, że 2 kilometry od jądra ciemności, współczesnego jądra ciemności Europy, będzie mieszkał filozof, który specjalizuje się w tej dziedzinie. Gdyby nie ty, to o Usnarzu Górnym byśmy nie wiedzieli. Zrobiłem to, co zrobiłem. Sami wiecie, jakie zakupy trzeba robić, żeby... Jakie zakupy trzeba robić, żeby przeżyć 6 dni. Mama Fatima! Oh, my brothers. What happened yesterday? What happened? Nice. That was good. Mirku, miałeś wyjechać do Niemiec. No to były tylko takie fantazje, wiesz? Takie fantazje o wyjeździe do Niemiec to ja mam od dziecka. Takie, wiesz, to jest taka... Ja mieszkałem w Bydgoszczy, gdzie wpływy niemieckie były bardzo silne i tam kupa moich kolegów powyjeżdżała do Niemiec i to była taka, wiesz, kraina. W czasach komuny jeszcze, jak chodziłem do podstawówki, kraina mlekiem i miodem płynąca, wiesz. Marki niemieckie to była jedyna prawdziwa waluta. I te Niemcy pojawiały się zwłaszcza w kontekście tej granicy, której miałeś dosyć. Czy to też był blef? Nie. No miałem dosyć tej, mam dosyć tej granicy, tak? W ogóle, wiesz, jako anarchista mam swój pogląd na granicę, no to jest jakieś zło konieczne, tak? Żyjemy w takim świecie i w takim ładzie prawnym, no, że granice jakoś są faktem, ale jeszcze pamiętajmy, że 100 lat temu można było podróżować praktycznie bez problemów po świecie. Granice były oczywiście, ale nie były aż tak bardzo pilnowane. A jest coś takiego z mieszkańcami Podlasia, że my, którzy tutaj się urodziliśmy, jakoś tak może mniej aktywnie, mniej bacznie oglądamy to, co widać zza naszych okien, a ty, który przybyłeś tu przed laty z Bydgoszczy, masz bardziej wrażliwe spojrzenie i zmysły te takie? Wiesz co, nie chciałbym się jakoś tutaj porównywać czy jakoś tak oceniać. No, na pewno jako osoba, która tutaj się nie urodziła, ale pokochała to miejsce, mam jakieś swoje widzenie, bo może jest ono inne niż ludzi urodzonych tutaj.
No ale myślę, że po tych 20 latach życia na Podlasiu już bardziej jestem stąd niż stamtąd. Chociaż pewnie dla miejscowych zawsze będę ten, który przyjechał. Ale to jest taki rodzaj wykorzenienia, bo nie czuję się w ogóle już związany z moimi rodzinnymi rejonami. Czuję się związany tutaj z tą ziemią. No nie do końca będę tutaj zawsze swój, nie? A pytam dlatego, no bo gdyby nie ty, gdyby nie twoja wrażliwość, to o Usnarzu Górnym byśmy nie wiedzieli. Może ktoś inny by powiedział. Może by ktoś to znalazł. No a dlaczego nie ktoś inny, a ty jako pierwszy? Bo mieszkam 2 kilometry od tego miejsca? Może Nie ty dlatego? jeden. No tak. Nie chcę oceniać. Jesteśmy w Usnarzu Górnym. Mirek, którego widzicie, to on jest autorem posta na Facebooku, który się rozchodzi jak błyskawica. Mirek pokazał sytuację na pasie granicznym uchodźców, mężczyzn, kobiety, dzieci. Którzy... Dzieci, kobiety i mężczyzn. Może posłuchajmy, to tutaj teraz helikopter po raz kolejny przelatuje nad pasem granicznym. Od 2 tygodni latają całą noc, w zasadzie co parę minut. No jest sytuacja taka, że po prostu widać tych ludzi. Ja mieszkam 800 metrów od granicy, więc jestem na pierwszym jakby tutaj froncie tego wydarzenia. A dzisiaj odkryłem tą tutaj sytuację, która się dzieje od prawie tygodnia. Akurat tam byłem, akurat to zobaczyłem i to jak myślę, to jaką mam wrażliwość i jakie wartości wyznaję sprawiło, że zrobiłem to, co zrobiłem. Czyli patrzyłeś od początku bezpośrednio na to, co się dzieje na tej granicy, dnia. bo przed Usnarzem też widziałeś, co się dzieje. Czy przypuszczałeś, że to się tak rozwinie? Nie. Byłem przekonany, że Usnarz będzie takim momentem, w którym to się rozwiąże. Bo jak pamiętasz, poznaliśmy się właśnie w Usnarzu. Wcześniej się znaliśmy wirtualnie, tak? Ale przyjechałeś do Usnarza i pamiętasz, jak razem podeszliśmy do strażników granicznych i pamiętasz naszą rozmowę z nimi. Ona była szczera i serdeczna. To prawda. I my oczekiwaliśmy, że na drugi dzień ktoś coś z tym zrobi. Coś zgodnego. Nie tylko my, ale też pogranicznicy, którzy tam byli. Tak, że ktoś coś z tym zrobi, że ten problem się rozwiąże w jakiś cywilizowany sposób. To się nie stało. To był moment włożenia kija w mrowisko i z każdym dniem coraz bardziej czułem się wrogiem państwa polskiego. No i też dałeś swoją twarz ruchowi aktywistycznemu. Na początku. Tak, na początku, który powstał, bo ludzie idący z pomocą do lasu w zasadzie się w większości ukrywali. Ty pisałeś o tym. Pisałeś o tym, co ty robisz, o tych ciężkich plecakach, o wyprawach w las, o rozmowach po drodze z pogranicznikami, o tym, że trzeba się przed nimi ukrywać. Kiedy i w jaki sposób podjąłeś taką decyzję, że nie będziesz się patrzył biernie temu, co się dzieje i musisz zacząć działać? Wiesz co, trudno powiedzieć, czy to był taki jeden moment. Znaczy ja dostałem na początku takie wytyczne od aktywistów z organizacji, które przyjechały na miejsce, żeby się schować, żeby właśnie nie pokazywać twarzy. Zresztą właśnie pod tym wpływem w tym pierwszym materiale, który zrobiłeś, ja występuję z zamazaną twarzą, chociaż wszyscy moi znajomi powiedzieli, że tak wiedzieli, że to ja. Natomiast to był taki moment, w którym ja uznałem, dlaczego mam zasłaniać twarz? Czy ja jestem jakimś bandytą? Czy ja robię coś złego? All help. He's a very good gentleman. Yeah. Thank you very much. Bro. Thank you. Yeah. I see it. Cigarette. We see what all we see. You give phone. You see. Yes. You give water. You give all. He's a very good gentleman. Yeah. Thank you. We are very happy.
God bless you. God bless you, bro. Yeah, we are very, very happy, bro. God bless you, man. Yeah. Okay. Byłem tu, widziałem i potwierdzam. Yeah. Może zrobiłem to, bo mogłem sobie na to pozwolić, ponieważ nie miałem nic do stracenia. To znaczy nie byłem na żadnej liście płac, tak? Bo bycie na liście, odpowiedniej liście płac w Polsce, czy nie tylko w Polsce, na świecie, sprawia, że pewne rzeczy nie możesz robić. To, że nie do końca byłem stąd, to, że być może jestem w jakimś tam znikomym stopniu, ale jednak rozpoznawalny publicznie poprzez lata mojej aktywności. Pracowałem i jako dziennikarz przez lata tutaj na Podlasiu, i jako naukowiec na uczelni, ostatnio jako pisarz, więc też jestem osobą, która gdzieś funkcjonuje w mediach i stwierdziłem, że ktoś to musi zrobić pierwszy. Nie można się ukrywać, ponieważ to, co się dzieje, jest złe, jest złem. Akurat też tak się zdarzyło, że moja aktywność naukowa, którą się zajmowałem, była bardzo bliska tego, co się tutaj wydarzyło. Ja napisałem mój doktorat o złu w kontekście Holokaustu. I z przerażeniem patrzyłem, jak mechanizmy, które opisywałem w odniesieniu do rzeczywistości sprzed wielu dziesięcioleci, realizują się na moich oczach kilkaset metrów od mojego domu. I mam głęboką satysfakcję, to jest chyba jedyna satysfakcja, jaką mam w tej sytuacji, że władze, które postanowiły zamknąć ten obszar, żeby nikt nie mógł się dowiedzieć o tym, co się dzieje, nie przewidziały tego, że 2 kilometry od jądra ciemności, współczesnego jądra ciemności Europy, będzie mieszkał filozof, który specjalizuje się w tej dziedzinie. Ale czy to porównanie do Holokaustu nie jest na wyrost? Czy to może nie być krzywdzące? Jest na wyrost. Oczywiście, że jest na wyrost, ponieważ do Holokaustu znaczy nie doszło do Holokaustu w rozumieniu ilościowym. Tak? Natomiast mechanizmy, które tutaj nastąpiły, są mechanizmami ludobójczymi. Zresztą to nie tylko w stosunku do tego obszaru. Tak? No, mamy do czynienia z rasizmem i segregacją ludzi na podstawie koloru skóry w Europie od dawna, czy to przecież na południu Europy, czy na Morzu Śródziemnym, czy w Hiszpanii, czy w Grecji, czy w Turcji. Tak? Kolor skóry jest cały czas wyznacznikiem tego, czy ktoś jest pożądany u nas, czy nie. Filozof przyjmuje też taką rolę świadka, który nazywa rzeczy po imieniu, a wokół też są księża prawosławni, katolicy, baciuszkowie, których głos tak mocno nie jest słyszalny. Fakt, że w trakcie usnarza proboszcz z katolickiej parafii obok mówił o tym, że trzeba pomagać, że gdzieś się takie głosy pojawiały. Ale kto o tym teraz pamięta? Czy to były wystarczająco silne głosy? Mówili, ale moim zdaniem niezbyt wyraźnie. Bo tutaj powinien przyjechać biskup i w otoczeniu księży i zakonnic wyprowadzić tych ludzi w bezpieczne miejsce. Ponieważ taka jest w moim przekonaniu, nie jestem chrześcijaninem, ale taka jest idea chrześcijaństwa. Tak? Nikt tego nie zrobił. Jak sądzisz, dlaczego? Dlatego, że duża część polskiego chrześcijaństwa jest chrześcijaństwem narodowym. Jest osadzonym bardzo mocno w kontekście pewnej wizji Polski, która w moim przekonaniu, a mam pewną wiedzę teologiczną, więc mam prawo się na ten temat wypowiadać, jest pogańska. To nie jest chrześcijaństwo, to jest pogaństwo. Natomiast co do prawosławnych, to ja rozmawiałem z wieloma prawosławnymi i z baciuszkami. Ja tutaj rozumiem tą sytuację, ponieważ prawosławni wiedzą, że też tutaj nie do końca są u siebie. Mimo że są u siebie bardziej niż Polacy, bo te tereny są rdzennie białoruskie, to przecież nie oszukujmy się, ta narracja, która jest prowadzona przez ostatnie
lata, a jeszcze wcześniej, w dwudziestoleciu międzywojennym przecież, a tutaj była centralna Polska, pamiętajmy, tu nie było żadnej granicy, tutaj granica jest kompletnie sztuczna i nienaturalna. Prawosławni też tutaj się nie za bardzo mogli czuć u siebie. I ja rozumiem na przykład ludzi, którzy pomagali, ale nie chcieli, żeby nikt o tym wiedział. No ja mogę stąd wyjechać w każdej chwili, jak mi tutaj coś nie będzie pasowało, ja mogę spakować się i wyjechać, sobie znajdę inne miejsce na świecie, ale nie każdy ma taki komfort. Mówiłeś o tych mechanizmach ludobójstwa, które podobnie jak w czasach II wojny światowej, tak samo i tutaj teraz pojawiły się na granicy z Białorusią. Jakie to są dokładnie te mechanizmy? Jakie procesy następowały, które mogłyby o tym świadczyć? Znaczy, to zacznijmy od samego końca. Najprostsza rzecz, tak? Stworzono strefę, która była strefą wyraźnie zaznaczoną. Jedną granicą tej strefy była granica stanu wyjątkowego. Teraz granica zakazu przebywania. A z drugiej strony mamy tak zwaną zonę po stronie białoruskiej, tak? Czyli mamy ten kilometrowy pas graniczny, który jest pozostałością po czasie Związku Sowieckiego, który też jest terenem niezamieszkałym i który jest odizolowany od reszty Białorusi również ogrodzeniem i płotem. I pomijając już wszystkie okoliczności, w jakich ci ludzie się znaleźli na Białorusi, bo wiemy jak to było, tak? Oni przyjechali tutaj turystycznie w większości, natomiast nie do końca spodziewali się, jaka będzie sytuacja. Zostali trochę potraktowani, czy nie trochę, zostali potraktowani instrumentalnie przez władze białoruskie, przez kraj obecnie bandycki, tak? Kraj zaangażowany w faktyczną wojnę ze światem zachodu i tych ludzi przepychano na naszą stronę, natomiast my ich wrzucaliśmy z powrotem. I kiedy przyszła zima, to ten obszar, ta zona była odpowiednikiem obozu koncentracyjnego. Bo przecież jeżeli wypychamy człowieka zimą w las, w bagna, w tereny, które są trudne do przeżycia, nawet jeśli jesteś dobrze wyposażony. Ja tu mieszkam, na tym obszarze mieszkam 12 lat. Nie przeżyłem tych najgorszych zim, ale nawet te lekkie zimy tutaj są czasem, kiedy musisz pamiętać o tym, żeby mieć paliwo w baku, żeby mieć telefon naładowany, bo są miejsca, gdzie jak staniesz, to możesz tego ratunku nie znaleźć. I zima jest tutaj zupełnie czymś innym niż zima w Warszawie, czy zima na zachodniej granicy, tak? Tu jest ciężko, więc wyrzucanie ludzi do lasu zimą jest ludobójstwem. A też wracając do pograniczników, którzy, jak sam widziałeś w Usnarzu, w pierwszym momencie byli bardzo otwarci, serdeczni, też chętni do pomocy dla uchodźców, migrantów, a później coś się takiego z nimi stało, że właśnie wykonywali te rozkazy, wyrzucali do lasu gdzieś w nocy na mróz, za druty ludzi. Co się z nimi stało? Nie mam pojęcia. Tym bardziej mnie to przeraża, że część tych ludzi, którzy tutaj pracują, są to moi byli studenci. Pracowałem kiedyś na uczelni, miałem wykłady z filozofii, z etyki, także z filozofii wojny, filozofii pokoju na kierunku bezpieczeństwo narodowe, gdzie było bardzo dużo strażników granicznych, policjantów i tak dalej. I kiedy prowadziłem z nimi różnego rodzaju seminaria i też omawiałem te tematy, które były przedmiotem mojego zainteresowania, czyli II wojna światowa, zło i tak dalej. I kiedy zadawałem im pytanie, jak oni sądzą, czy oni współcześnie byliby zdolni zrobić takie rzeczy, jakie robi się w czasie wojny, czy byliby zdolni traktować źle inne osoby, powiedzieli, że nie, bo oni są od chronienia życia. Oni zaprzeczyli absolutnie. My jesteśmy cywilizacja zachodnia, my mamy pewne standardy prawne, tak? Mamy prawo, które chroni człowieka. Oczywiście to są pewne reguły, jest pewien reżim, natomiast nie zrobimy tego. No i potem ja widziałem ludzi, którzy przewinęli się przez
moje wykłady, którzy robili rzeczy, które jeszcze mi trudno oceniać. Znaczy cisną mi się na usta bardzo, bardzo niedobre słowa i myślę, że przyjdzie czas, kiedy będę mógł powiedzieć więcej. W tej chwili nie chcę mówić więcej na temat Straży Granicznej, bo mogę zaszkodzić innym ludziom. Powiem tylko tyle, że wydaje mi się, że jeżeli kiedyś dojdzie do jakiegoś odrodzenia prawa w Polsce, no ta formacja powinna zostać w całości zlikwidowana, i na to miejsce powinna zostać powołana zupełnie nowa formacja, tak jak zrobili to z policją na Ukrainie. Ponieważ nie wyobrażam sobie, żeby ci ludzie, którzy zrobili to, co zrobili, czego byłem świadkiem. To nie jest tak, że ja sobie mam jakiś obraz w głowie na podstawie tego, co zobaczyłem w telewizji czy czytałem w gazecie. Są to rzeczy, które widziałem na własne oczy. Ci ludzie nie są w stanie zapewnić mi bezpieczeństwa. Ja im nie ufam. Chociaż mam aryjski kolor skóry i aryjską urodę, a nie ufam im. Też byłeś na granicy z Ukrainą w pierwszych dniach wojny, która tam wybuchła, i miałeś to bezpośrednie porównanie tego, jak działają tam pogranicznicy, jak działają tutaj. I tam te takie ludzkie odruchy u tych funkcjonariuszy były czymś naturalnym. No tak, Teraz czytamy też te życzenia na stronach Straży Granicznej z okazji Dnia Matki, z okazji Dnia Dziecka, że wszystkie matki pozdrawiamy serdecznie. A tego wcześniej nie było. Tego wcześniej nie było. Oni próbują odbudować swój wizerunek. Oni wiedzą tak naprawdę, w czym biorą udział, czy jednak wierzą w to, że to tak powinno wyglądać, że można te matki z dziećmi, z ojcami wyrzucać do lasu, wyrzucać na Białoruś, Najbardziej, a później przyglądać się, co robią z nimi Białorusini. Znaczy, pewną taką najbardziej ciekawym filozoficznym faktem, który dotyczy człowieka jako istoty, jest to, że mamy wyłącznie pierwszoosobową wizję rzeczywistości, czyli nie mamy innej perspektywy niż nasza własna. I umysł drugiego człowieka jest dla nas wielką tajemnicą. Nie wiemy, co ktoś myśli, możemy tylko się domyślać, możemy na podstawie rozmowy, komunikacji dowiedzieć się, jakie są postawy, poglądy, myśli, uczucia drugiego człowieka. I nie wiem. Myślę, że część tych ludzi ma dylematy moralne. Ale rzeczywistość kredytowa, rodzinna, geopolityczna sprawia, że też rynek pracy sprawia, że ci ludzie wykonują tego typu działania. Czyli też można tak zaobserwować ten proces łamania kręgosłupa. I ty to widzisz bezpośrednio, tak? Bo widziałeś na swojej uczelni, gdy pytałeś, gdy rozmawiałeś z pogranicznikami o tym, czy byliby gotowi, nie wiem, tam ratować, czy krzywdzić kogoś innego, a później widziałeś w praktyce, jak to wygląda. No w praktyce wygląda tak, że to jest tak, że kiedy byłem na granicy z Ukrainą, to nie mogłem uwierzyć po tych doświadczeniach z jesieni i zimy, że widzę wychodzących z punktu granicznego po kontroli paszportowej ludzi i podbiegających strażników granicznych, którzy biorą walizki od kobiet, dzieci biorą na ręce. Tam ci ludzie przyjeżdżali z Ukrainy z kotami i psami, ci funkcjonariusze te koty biorą, te pieski jakieś w ogóle i idą jak aniołowie stróże, prowadzą tych ludzi do Polski ku wolności. A tutaj widzę zupełnie inną postawę wobec tych ludzi i mam taki szatański obraz w głowie. Wiesz, jak kupuje się farby, to dostajesz taki próbnik kolorów. Możesz sobie przyłożyć do tapczana, zobaczyć, czy pasuje. To mam wrażenie, że oni mają taki próbnik koloru o takiej jasnej skóry jak moja. Może są jeszcze jaśniejsze skóry, aż po czarny, taki jak mają Afrykańczycy z Wybrzeża Kości Słoniowej, czy Bushmeni, i taki wachlarzyk rozstawiają, przykładają do twarzy i patrzą, czy ten kolor pasuje. Nawet teraz, nawet ta teoria, o której mówisz, słuchając tego, to boli. A dochodząc do takich wniosków, pewnie też to się nie odbywało bez jakiegoś bólu, bez cierpienia.
Wracam z lasu od tych 6 chłopaków z Mali, którzy już tutaj kolejny dzień spędzają w lesie. Próbujemy coś dla nich zorganizować, ale to nie jest bardzo proste. To znaczy, no, nie możemy ich nigdzie zawieźć, ponieważ będziemy przestępcami. Hey, are you here? Nie, to nie są oni. Mama Fatima! Mirku, czy możesz powiedzieć, jaką ty zapłaciłeś cenę za to, co się wydarzyło? Niewielką, kilka tygodni depresji. Myślę, że są ludzie, którzy dalej są na froncie pomocy humanitarnej i myślę, że wielu ludzi zapłaciło o wiele większą cenę. Ja myślę, że tu w ogóle mówienie o jakiejś cenie jest takie trochę jakby no nie w porządku, ponieważ w każdej chwili mogłem zrezygnować. Zrobiłem to świadomie. Człowiek powinien zużywać się dla takich celów, które w jego przekonaniu są słuszne. Takie jest zadanie świadomego człowieka myślącego, więc ja się postanowiłem, że zużyję się dla tej sytuacji i nie mam z tego powodu jakichś wyrzutów sumienia. Zrobiłbym dokładnie to samo jeszcze raz. Ale kilka tygodni depresji, to tak rzuciłeś jednym zdaniem, ale to... Gdy ta depresja przychodziła, to już nie było takie powiem proste. wprost, takiego wręcz załamania kompletnego, tak? To musiałem się wycofać też z uwagi na rodzinę. Nie mam takiego komfortu jak aktywiści z głębi Polski, że mogę przyjechać i wyjechać, się zregenerować, ponieważ ja mieszkałem w centrum tego, tak? Też bałem się w odniesieniu do mojej rodziny represji ze strony Straży Granicznej. A takie były? Czy represji nie było, ale byłem przedmiotem postępowania karnego jako świadek. Tak? Więc nawet nie zostałem wezwany jako osoba oskarżona, jako świadek. Z artykułu o pomocnictwo w przekraczaniu granicy i czerpanie z tego tytułu korzyści majątkowej, ponieważ w grudniu przyjąłem do domu 3 Syryjczyków, którzy zresztą potem, i od początku był taki plan, ujawnili się Straży Granicznej, ponieważ nie chcieli wracać. Nie chcieli też w żaden sposób korzystać z przemytników, ani przedzierać się w głąb Europy samodzielnie. Postanowili od początku, że chcą się ujawnić Straży Granicznej. Natomiast byli w tak koszmarnym stanie psychicznym i fizycznym, że wymagali po prostu opieki i spędzili u mnie kilka dni, kiedy doszli do siebie. I pamiętam wściekłość Straży Granicznej, zwłaszcza pani rzecznik Straży Granicznej, która z oburzeniem twierdziła, że ci ludzie za dobrze wyglądają, że są czyści, ogoleni i mają czyste ubrania. I tutaj dochodzimy też do takiego momentu, bo ja bardzo często właśnie słyszałem też taki argument, że ze strony też miejscowych niektórych, na szczęście nielicznych, ale też, że jeszcze latem, że ci ludzie tu przychodzą, oni za dobrze wyglądają, mają komórki, bo mają normalne ubrania. Jak oni mają wyglądać? Jak cały świat dzisiaj ubiera się w tych samych sieciówkach. Wszyscy mają takie same telefony. Najbiedniejszy człowiek dzisiaj ma telefon, ponieważ to jest podstawowe narzędzie komunikacji ze światem. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, w naszej kulturze, w naszej cywilizacji wygląd zewnętrzny człowieka jest połączony z jego godnością. I to, jak człowiek wygląda, w jaki sposób się prezentuje innym, jest częścią jego godności. I ci ludzie byli w takim stanie, że oni nie chcieli pokazywać się tak, jak wyglądali, bo to był obraz nędzy i rozpaczy. Oni, kiedy weszli do domu, oni musieli się natychmiast musieli się rozebrać ze wszystkiego, co mieli, i to zostało natychmiast szybko spakowane w czarne worki na śmieci. Zostało to zutylizowane, ponieważ to było zagrożenie biologiczne.
Oni musieli się odkazić, oni mieli w strasznym stanie stopy, wszystko i ja im pomogłem wraz z przyjaciółmi, tak? Pomogliśmy im odzyskać tą godność, ubraliśmy ich, pozwoliliśmy się ogolić, nakarmiliśmy, wyleczyliśmy i tak poszli do Straży Granicznej i Straż Graniczna uczyniła z tego zarzut, że oni za dobrze wyglądają. Bo w ich przekonaniu, nie wiem, powinni wyglądać jak ostatni szmaciarze i wtedy, nie wiem, może by wzbudzili litość. Człowiek, który za dobrze wygląda, nie zasługuje na litość. I próbowano jeszcze z tego zrobić taką sprawę, że tweety pani rzecznik o tym świadczyły. Mam je zachowane, będę je jako miał pamiątkę do końca życia. Właśnie ten zarzut osiągnięcia korzyści majątkowej z tego tytułu. To najbardziej zabolało. Że ty miałeś ten Tak, że ja to zrobiłem, tak, że to był taki zarzut, że ja to zrobiłem za pieniądze. Zresztą podczas przesłuchania do Straży Granicznej zapytano mnie, czy przyjąłem pieniądze za to. Czy ludzie nie zdawali sobie z tego sprawy, jakie koszty, jakich kosztów środków finansowych wymagało doprowadzenie tych ludzi do tego stanu, jakby wyglądali, bo myśmy nie ubierali ich w szmaty. Oni dostali nowe ubrania, od skarpetek po kurtki. Bo to, Mirku, wiadomo, byłeś jednym z bardzo ważnych elementów, jesteś tego systemu pomocowego na granicy, ale podziemnego. To, że mogłeś ofiarować świeże ubrania, czyste, to oczywiście twoja zasługa, ale też... No ludzie, nam się pieniądze i środki skończyły po tygodniu. Przecież to, co myśmy dawali tym ludziom, to przyszło z Polski. To niewyobrażalna ilość rzeczy, a był taki moment, kiedy myśmy zwracali się o konkretne rzeczy i dostawaliśmy to, co potrzebowaliśmy. Nowe rzeczy, nowe śpiwory himalajskie, nowe ubrania trekkingowe, nowe buty. Myśmy nie dawali, myśmy konsultowali z odpowiednimi osobami znającymi się na trekkingach, na przykład w takich trudnych warunkach, jakie skarpetki, jakie spodnie, jaka bielizna, żeby tym ludziom nie zaszkodzić. To była zima, pamiętajmy, tak? Więc ta pomoc, która do nas przyszła, to jedzenie, pieniądze na paliwo, to wszystko dali dobrzy ludzie. Dobrzy ludzie z Polski i z Europy. Ja nawet sobie nie jestem w stanie wyobrazić skali tego na obszarze całej tej granicy, bo takich miejsc, gdzie ta pomoc była udzielana, było wiele. I do dzisiaj to trwa, tak? A czy teraz to jest taki moment, w którym można szczerze opowiedzieć o kulisach niesienia pomocy w lesie, czy to jeszcze za wcześnie? I ile razy, Mirku, liczyłeś? Chodziłeś do lasu? Nie. Ilu ludzi uratowałeś? Znaczy, wiem, ale nie powiem. Kiedyś jak przyjdzie taki czas, że będzie można, to powiem wszystko. Na razie nie, ponieważ mam nadzieję, że wszyscy doskonale rozumieją. Dlaczego? Pisałeś też, że te lasy podlaskie już nigdy nie będą tymi samymi lasami, co wcześniej. Czy tak jest? No boję się chodzić po tych lasach, zwłaszcza z dzieckiem. Chociaż myślę, że jeżeli były jakieś zwłoki, to przyroda już się nimi zajęła. Ale nie wierzę w to, znając te tereny, że tylko te 20 parę osób tutaj zostało. Myślę, że po naszej stronie jest ich znacznie więcej. Już dobrze wiesz o tym, znasz te tereny lepiej niż ja, że są miejsca, których człowiek nie dotykał od setek lat nogą, tak? Są takie bagna, moczary, krzaki, gdzie po prostu nikt nie wchodzi. A w pewnym momencie ci ludzie właśnie tam uciekali, gdzie było najtrudniej, bo tam było najłatwiej się schować. I myślę, że po naszej stronie tych ofiar było znacznie więcej, a nawet nie jestem sobie w stanie wyobrazić skali, jaka była po stronie białoruskiej. Znaczy tylko to, co dowiadywaliśmy się od ludzi, którzy tam zostali. Ja osobiście znam przypadek jednego chłopaka, który poniósł śmierć. Taką dostałem informację. Był to człowiek, któremu
udzieliliśmy pomocy. On był w pewnej grupie, tak? Był w pewnej grupie i myśmy ich wyposażyli we wszystko, co było potrzebne do przetrwania. To był też grudzień. Wszystko, co było potrzebne do przetrwania. Z tym, co dostali, mogli nawet przy minus 30 stopniach 2 tygodnie w lesie przetrwać. Czyli kompletnie ubrani i tak dalej. Natomiast na drugi dzień dostaliśmy informację poprzez komunikator szyfrowany, tak, bo takich używaliśmy komunikatorów, wideo, że ten człowiek w sweterku, pozbawiony wszystkich tych rzeczy, które myśmy mu dali, twierdził, że pozbawiony został na terenie Polski. Tak? Został pushbackowany po stronę białoruskiej i mówił, że umiera, że jest mróz, był mały ogień i że on umiera. I potem dostałem informację od pewnych ludzi, że rzeczywiście tam został. To był taki jeden przypadek osobisty, o którym wiem, że osoba, którą spotkałem, że zmarła po stronie białoruskiej. Został po polskiej stronie złapany oczywiście i pushbackowany. Kto go pozbawił tych rzeczy, dlaczego i jak trafił sweterku na stronę białoruską, nie wiem. Czy ta śmierć później gdzieś była odnotowana w mediach? Gdzieś się pojawiła taka informacja? To były takie kanały komunikacyjne, zwłaszcza ze stroną białoruską, bo to z tamtej strony, że ja nawet nie jestem w stanie ich odtworzyć. Jako filozof, jak to oceniasz? Dlaczego my się nie uczymy na wcześniejszych błędach, tych, które zostały popełnione w czasie II wojny światowej? Mieliśmy ten komunizm, mieliśmy Węgry, mieliśmy bunt w Czechosłowacji, dążenie do tej wolności, coś nam się udało, a teraz to wszystko jak gdyby zaprzeczone. Żyjemy w błędnym przekonaniu, że istnieje coś takiego jak postęp. I ten postęp oczywiście istnieje w sferze technologicznej. Natomiast niekoniecznie istnieje w sferze cywilizacyjnej i ja myślę, że obecny świat przeżywa głęboki regres, jeśli chodzi o właśnie te dokonania cywilizacyjne, bo pamiętajmy, że kilka tysięcy lat trwało wypracowanie czegoś takiego jak prawo wojny, prawo jeńców, prawo humanitarnego traktowania, tak? Czy prawa człowieka, które tak naprawdę dopiero od czasów II wojny światowej, powołania ONZ nabrały takiego kształtu bardzo konkretnego. To wszystko zostało wypracowane w bólu, stosami trupów i wielkim cierpieniem. I myślę, że my ten szczyt cywilizacyjny już mieliśmy, że teraz niestety to życie ludzkie nie posiada już takiej wartości. A dlaczego? No kilka przyczyn. Po pierwsze dlatego, że człowiek jest jednak mimo wszystko skażony jakimś rodzajem okrucieństwa, jakimś rodzajem sadyzmu, co zresztą widzimy po stronie rosyjskiej, tak? I myślę, że bardzo niewiele potrzeba, żeby stać się po prostu bestią. Nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o naturę człowieka, nic się nie zmieniło od czasów naszych przodków, tak? Spójrzmy na wyniszczające wojny, które prowadzą ze sobą grupy szympansów w Afryce. Jest to bardzo drastyczna wizja, w jaki sposób ten gatunek się nawzajem wyniszcza. Żaden inny gatunek, czy tylko naczelne, tak? Szympansy i ludzie są takimi dwoma gatunkami na świecie, które są w stanie dokonywać pogromów w obszarze własnego gatunku. Bo pozostałe zwierzęta zabijają wtedy, kiedy muszą się najeść albo się bronić.
My nie, my robimy to, bo lubimy to robić. Też dzisiaj taką refleksję miałem na temat wojny w Ukrainie, że ona jest tak przedstawiana w taki bardzo romantyczny sposób, że pokazuje się te rozrywane na strzępy czołgi rosyjskie. I taka radość, która jest związana z tym, że te czołgi wybuchają, że tam w środku są ludzie, tak? No bandyci, złoczyńcy, ale ludzie. I fetyszyzuje się broń, fetyszyzuje się mundur. Ja wiem, że to jest taka męska tendencja. Ja niestety nie podzielam tego entuzjazmu, nigdy nie podzielałem tego entuzjazmu ani bronią, ani mundurem, ani walką. I myślę, że tutaj jesteśmy mimo wszystko przedmiotem jednak pewnej manipulacji medialnej. Oczywiście wojna Ukraińców jest sprawiedliwa, powiedzmy sobie to szczerze, ja nic nie mam, tutaj w ogóle nie kwestionuję i tak dalej. Natomiast też szanujmy się nawzajem i nie przedstawiajmy tej wojny jako czegoś romantycznego, jako jakiegoś eposu, bo to takie nie jest. I miejmy to na uwadze, że wszystkie wojny, wszystkie konflikty mają takie obszary, o których się nie mówi, o których się nie mówiło, tak? Mówiło się tylko o tym, co Niemcy robili innym, ale na przykład już się nie mówiło o tym, co Amerykanie robili Niemcom, kiedy wjechali jako alianci do Europy, tak? Mówi się tylko o gwałceniu kobiet ze strony rosyjskiej, nikt nie mówi o zgwałconych Francuzkach przez Amerykanów, o Holenderkach gwałconych, tak? Oczywiście skala była inna i tak dalej. Miało to miejsce, wszędzie, gdzie pojawia się armia, tam są gwałty, przestępstwa, jest przemoc. No, taka jest natura wojska, armii. Nigdy nie było inaczej i nigdy nie będzie inaczej. Armia to nie jest nic pięknego, wojsko to nie jest nic pięknego. Wiem, że niektórzy mnie za to zlinczują, ale tak niestety jest. To jest zło konieczne. I kiedy patrzymy na Rosjan, którzy robią to, co robią, a jeszcze pół roku temu byli kochającymi ojcami rodzin, jadzącymi McDonalda, pijącymi Coca-Colę i chodzącymi do kina na premiery hollywoodzkie, to dzisiaj my mówimy, jak to możliwe, a to jest takie lustro, i kiedy je postawić przed człowiekiem, mówisz, spójrz, to nie jest, że on jest Rosjaninem, że on jest jakimś szczególnym rodzajem człowieka gotowego robić takie rzeczy. To jest lustro, spójrz, taki właśnie jesteś, też taki jesteś, ja taki jestem, ty taki jesteś. A to, że tacy nie jesteśmy w tym momencie, to jest kwestia dużego szczęścia, jakie mieliśmy w życiu i pewnych wyborów, które podjęliśmy. Natomiast tacy jesteśmy. Nie zobaczysz, moja matuleńko, synoczka do wieku. Nie zobaczysz, moja matuleńko, synoczka do wieku. Z natury źli?
nie chcę używać tego, bo to jest takie wyświechtane, filozoficzne powiedzenie, człowiek jest z natury zły albo dobry, no to spór, tak? Rousseau twierdził, że człowiek jest z natury dobry, a Hobbes, że człowiek jest z natury zły i tak dalej. To nie tak, no człowiek jest zwierzęciem, które niestety posiada samoświadomy umysł. I to Immanuel Kant mówił o złu radykalnym, tak? Bo możemy mówić o takim złu, które wydarza się, nie wiem, jak na przykład powódź tam, czy śmierć człowieka, choroba człowieka, takie różne rodzaje zła, tak? Czy złośliwość ludzka, ale jest szczególny rodzaj zła, który on nazwał mianem zła radykalnego, ponieważ człowiek jako istota świadoma wie, że jest zdolny do czynienia zła. I pomimo tego, że wie, że jest zdolny do czynienia zła, to czyni je świadomie, wiedząc, że czyni zło. I to jest właśnie groza ludzkiego gatunku. No ja to zawsze nie mogłem tego pojąć, że załóżmy, no, chrześcijanie, tak, chodzący co tydzień do kościoła, do cerkwi, słuchający kazań, słuchający tego, co kiedyś zrobił, powiedział Jezus, a Jezus miłował innych, kazał miłować. No po wyjściu z tych świątyń to się szybko o tym zapomina. I nie wiem, czy to jest tak, że po prostu, bo my jako taki egoizm takiego społeczności nieindywidualnej jest ponad wszystko i tak jakoś sobie tłumaczymy i uspokajamy swoje sumienie, że to tutaj właśnie obok gdzieś nas ktoś umarł. No my rozmawiamy w dniu, kiedy pojawiła się informacja o śmierci Syryjki ponad 50-letniej. Ona miała zostać odnaleziona, już zmarła po stronie białoruskiej, ale stosunkowo niedaleko Usnarza Górnego. To jest, czyli blisko mnie. To jest blisko ciebie. To jest kilka kilometrów. Ale nie ma takiego poruszenia. Te pierwsze śmierci były takie bardziej głośne, tak? To było zaskoczenie dla wielu. Ale już wraz z kolejnymi zmarłymi, no tak. To już nie wiem. 30 000 Rosjan, nie wiemy ilu Ukraińców, wiesz. Kto liczy zabitych, zmarłych w Jemenie? Czy ktoś w ogóle w Polsce ma świadomość o wojnie w Jemenie, co tam się dzieje? Wiesz, to, co się dzieje w Jemenie, to nawet nie można tego w żaden sposób porównać do tego, co się dzieje na Ukrainie. Obie rzeczy są straszne, tak? Ale to jest Holokaust. Syria. Ktoś jeszcze pamięta, co się zdarzyło, co się w ogóle działo w Syrii? A przecież ludzie, którzy tutaj byli, za moimi plecami, parę kilometrów stąd, byli to ludzie z Jemenu i ze Syrii. Ja Jemeńczyków nie zapomnę nigdy. Oni byli, nie wiem dlaczego, ale jakoś tak, że zawsze Kurdowie, Irakijczycy, czy nawet ludzie z Afryki, oni reprezentowali jakiś rodzaj takiej męskiej siły, oni byli zdeterminowani. Natomiast wszyscy Jemeńczycy, których spotkałem, byli drobni, chłopięcy, potwornie wystraszeni, jakbyś taki mają inny fenotyp. I trzeba było bardzo dużo wysiłku, żeby tych ludzi doprowadzić do stanu, w którym mogli się normalnie komunikować w ogóle z nami. Tak? Oni byli jak dzieci, jak jakieś takie elfy, nie wiem. Oni opowiadali o tym, że uciekają po prostu przed śmiercią, ponieważ w tym Jemenie oni, jeżeli tam po prostu chodzą te oddziały, ich łapią, każą im iść dają im do ręki broń, wysyłają ich na wojnę, a tam jest mielonka. I my sobie kompletnie nie zdajemy sprawy, tak, że to jest obszar świata, z którego my czerpiemy naszą energię, tak, czyli paliwa, tak, no Arabia Saudyjska. Nikt nie powie złego słowa Arabii Saudyjskiej, ponieważ Arabia Saudyjska tankuje nasze samochody. Głównie Amerykanów, nas w mniejszym stopniu, ale tak. Żyjemy w swojej bańce? No tak, no. Wiesz, dzisiaj jest o tyle jest wszystko bardziej skomplikowane, że kiedyś, zanim wiadomości w czasie II wojny światowej, zanim wiadomości z frontu dotarły do opinii publicznej, to pamiętajmy, że jeszcze były ocenzurowane, bo nawet Amerykanie na swoich frontach wszystkich fotografów skrupulatnie sprawdzali, wszystkie wywołane filmy szły najpierw do cenzury i dopiero szły do mediów. I dopiero po latach pokazywano pewne rzeczy, które w czasie wojny nie można było pokazać. Dzisiaj online widzimy, co się dzieje. Nie ma żadnej cenzury. Zauważmy też, że pękła też ta granica
bo kiedyś na przykład w mediach nie pokazywano zwłok, albo pokazywano zwłoki zablurowane, tak? Dzisiaj ja otwieram Facebooka, wiesz, jakieś tam inne telegramy i tak dalej i tam flaki widać, wiesz. To jakby to jest na bieżąco. My to widzimy i to może w jakimś stopniu sprawia, że stajemy się mniej wrażliwi na to, chociaż nie wiem, ja nigdy nie ma takiego momentu, w którym przestanę być chyba wrażliwy na to. Natomiast wiesz, tutaj mamy do czynienia mówię o Polsce, tak, o naszym regionie, ze spokojnym, bogatym regionem, gdzie nikt nie umiera z głodu. Gdzie te 30, 40, a nawet 50 tysięcy osób, które na tym obszarze próbowało się dostać do Europy, gdyby ich wpuścić, by się rozpłynęli w powietrzu. To jest taki, w moim anarchistycznym przekonaniu, wpuścić, niech robią co chcą. Bo i tak przyjdą, tylko że przyjdą miliony. Głód w Afryce już pokazuje, że miliony ludzi ruszą na Europę i my ich nie zatrzymamy w żaden już sposób. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest takie jakby kompromisowe wyjście, że gdybym był takim państwowcem i człowiekiem, który jednak myśli w kategoriach prawa i pewnego porządku i ładu prawnego, i jestem w stanie sobie jako filozof zastymulować taką osobowość, to przecież był bardziej cywilizowany sposób załatwienia sprawy z tymi ludźmi. Wpuścić, sprawdzić, zinfiltrować, 80% deportować do domu w cywilizowany sposób samolotami, za które zapłaciłaby Unia Europejska. Jeszcze byliby wdzięczni właściciele linii lotniczych, bo byśmy w dobie pandemii pomogli utrzymać te samoloty w ruchu, tak? Bo one i tak muszą latać, bo nie można samolotów uziemić. W każdym razie można było to zrobić. W cywilizowany sposób tych ludzi po prostu odesłać do domu. Tylko że my nie potrafimy nawet w cywilizowany sposób tych ludzi sprawdzić, ponieważ to, co się dzieje w ośrodkach dla uchodźców, jest cały czas trwa proces głodowy, tak? w tym ośrodku dla uchodźców. Przecież ta rzeczywistość, o której my się dowiadujemy, która w tych ośrodkach jest stworzona przez nasze państwo, to jest rzeczywistość obozowa. Nie ma żadnego uzasadnienia, żeby traktować jakiegokolwiek człowieka w taki sposób. A co robisz teraz, Mirku? Teraz wracam do tego, co... Znaczy tak, po pierwsze boję się, że za chwilę wrócę do lasu. No mam już takie myśli, ponieważ nie jestem w stanie spokojnie wysiedzieć, kiedy wiem, że moi przyjaciele tam są. Z drugiej strony obiecałem sobie, że tego nie zrobię i staram się za wszelką cenę wrócić do tego, co jest moim wyborem sprzed lat, znaczy pisania książek, a nawet udało mi się w tym roku po jakiejś przerwie wrócić do pracy naukowej i w tej chwili wykładam na uczelni znowu. To prawda nie na etat, tylko jako godziny zlecone, ale pracuję jako wykładowca, jako filozof, wykładam filozofię, jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Nie robię tego dla zarobku, ponieważ pieniądze z tego są żadne. Robię to, ponieważ jestem filozofem. Tak, a poza tym będę pisał kolejne książki. Zapowiadałeś na swoim Facebooku książkę o granicy. Książkę, która miała być też swojego rodzaju zemstą za to zło, które się tutaj wydarzyło. Ona powstaje. Na czym będzie polegała ta zemsta? Wiesz, filozof musi trzymać się pewnych prawideł metodologicznych. Pisarz może sobie z językiem robić co chce. Ja sobie w swojej wyobraźni zacznę inaczej. Robiono taki eksperyment i ludziom, którzy przeżyli II wojnę światową, a byli w jakiś sposób mieli złe wspomnienia z Niemcami, dawano grać w Call of Duty. Kiedy mogli sobie postrzelać oni do Niemców wirtualnie. I ci ludzie, oni mieli wyraźną poprawę nastroju. Pomagało im to. I ja sobie stworzyłem sobie taką rzeczywistość, w której wszyscy ci ludzie, którzy popełnili zło, ponieśli sprawiedliwą karę ze strony losu.
I tak ta książka będzie wyglądała. To nie będzie zapis faktów, bo ja nie jestem w żaden sposób gotowy napisać reportażu. Myślę, że są ludzie, którzy lepiej to zrobią. Nie mam nawet materiałów, bo nic nie zbierałem. Wszystko na bieżąco likwidowałem. Ale taki właśnie, bo ja piszę w rzeczywistości realizmu magicznego. Taki świat, w którym wszystko się dobrze, znaczy nie wszystko, że jednak mimo wszystko pojawiło się jakieś dobro, że nastąpiło jakieś rozwiązanie, a źli ludzie ponieśli karę. Myślę, że nie tylko ja tej książki potrzebuję, ale też wielu moich czytelników mówi, że czeka na to, bo literatura jest takim miejscem, które po to też tworzymy literaturę, żeby się poddawać terapii, tak? Po to czytamy o miłości, o różnych przygodach, tak? Tworzymy te światy, ponieważ tego potrzebujemy, ponieważ ta rzeczywistość, w której żyjemy na co dzień jest nie do zniesienia, a rzeczywistość, którą tutaj widziałem, której byłem świadkiem, była rzeczywistością nie do zniesienia, przede wszystkim dla tych ludzi, którzy byli ofiarą tego, co się wydarzyło, no ale też dla nas, dla mnie. W pewnej wsi w gminie nieprzyjemna sytuacja. Jakiś czas temu umierał tam człowiek. Nie wiadomo, na co umierał i nie było wiadomo, ile ma lat. U nas na Podlasiu nigdy nie wiadomo, kto ile ma lat. Jeżeli chodzi o Twoją literaturę, jest bardzo specyficzna i też świat poprzez to, co się wydarzyło i dzieje się na granicy z Białorusią, poznał też Ciebie. Maciej Sztur, który powiedział, tak, że po trakcie Miniszewskiego Transylwania w Rumunii z Drakulą to pikuś przy Podlasiu Miniszewskiego. Był nader życzliwy wobec mnie. To też, tak jak mówisz, paradoksalnie to zło, które się tutaj wydarzyło, no jednak też w jakiś sposób daje Ci natchnienie, tak, do tworzenia. No zawsze jest tak, że wiesz, to jest też, że pamiętajmy, że najłatwiej tworzyć jednak tylko w trudnych czasach, że warunki komfortu jednak człowieka rozleniwiają. A ja się czuję jakby w obowiązku, jako pisarz czuję się w obowiązku utylizować rzeczywistość, a tak traktuję swoją funkcję, że to, co ja, tak w sposób, w jaki ja piszę i to, o czym piszę, jest właśnie utylizacją rzeczywistości, tej rzeczywistości, której nie jesteśmy w stanie znieść, te lata tych upokorzeń, wiadomo z czyjej strony, której doświadczamy, lata tego gnębienia nas, przemielić i stworzyć coś, co może być, chociaż dać komuś przez chwilę poczucie ulgi. Wyrzucić to z siebie. Taka forma terapii. Forma też zemsty. Straż Graniczna też niespokojna. Kiedyś jej funkcjonariusze to byli mili. Teraz jakieś takie mordy nienawistne mają. Też się boją. Tutaj zawsze ktoś przez granicę uciekał na naszą stronę. Wtedy strażnicy przyjeżdżali do nas albo zatrzymywali na drodze i prosili, że jak ktoś zauważy kogoś obcego, to ma do nich dzwonić. Takiego chuja nikt nigdy nie dzwonił. Tam często pada w Twoich i w książce i w postach słowo faszyzm. Mhm. Zdaje się, że to już termin powinien być tak odległy, zakopany gdzieś daleko, odkopany przez Putina na potrzeby wojny w Ukrainie, ale nie u nas. Ale faszyzm ma prostą definicję, to wiesz, już jest kilka takich naukowych definicji faszyzmu. Jest definicja Umberto Eco, definicja mojego profesora Marciszewskiego, który lata temu na wykładach nam powiedział właśnie, czym jest faszyzm i z czego się składa. To jest proste, tak? Faszyzm to jest taki pogląd, czy też zestaw postaw politycznych, który tworzy pewien system polityczny w oparciu przede wszystkim o demokrację. Tak? Jest źródłem tego systemu jest frustracja ludzi, którym nie wyszło, lub też uważają, że z jakiegoś powodu im nie wyszło. Ale co ciekawe, są to ludzie, którym nie wyszło tylko trochę, czyli byli aspirujący, ale nie osiągnęli tego wszystkiego, co sobie zamierzyli. To nie te tak zwane, mówiąc językiem brzydkim, niziny społeczne są źródłem faszyzmu, tylko właśnie raczej klasa średnia aspirująca. Jest postać wodza, osoby, która
daje pewne rozwiązanie. Jest nienawiść i niechęć wobec otwartości, liberalizmu, wolności tworzenia, wolności myślenia. Jest sakralizacja historii, czyli tworzymy historię własnego plemienia, własnego obozu w sposób taki sakralny, czyli jesteśmy osaczeni przez zło tego świata w takiej czy innej postaci. Mamy etatyzację gospodarki, czyli odejście od mechanizmów wolnorynkowych przy zachowaniu jednak systemu kapitalistycznego. Mamy wreszcie segregację ludzi, tak? To możemy segregować ich rasowo, religijnie lub klasowo. I w końcu nie każda odsłona faszyzmu, a było ich kilka w historii, kończy się ludobójstwem. Na przykład hiszpański faszyzm się nie skończył ludobójstwem, czy też włoski nie do końca. To się ten właśnie faszyzm hitlerowski, czy obecnie rosyjski kończy się ludobójstwem. Natomiast faszyzm polski, który jest faktem dostrzeganym przez historyków i historiozofów już w czasach dwudziestolecia międzywojennego, jeszcze nie dojrzał do tego momentu, ale tam się pojawia w faszyzmie pojawia się takie pojęcie, które sformułowała Hannah Arendt, filozofka, badaczka nazizmu, faszyzmu, totalitaryzmu, znaczy pojęcie zbędności człowieka. Że to jest taki system, w którym dojrzewa taka myśl, że pewna grupa ludzi, pewna kategoria ludzi jest z różnych powodów zbędna. Najlepiej się ich pozbyć, ponieważ to oni są źródłem zła. I tak to mogą być w przypadku nazizmu to byli Żydzi, tak? Czy Europa Wschodnia, Słowianie, Cyganie. W przypadku teraz Rosji to są Ukraińcy. Wcześniej to byli imperialiści, wrogowie ludu, na przykład w tej komunistycznej wersji faszyzmu. A my mamy teraz w tym europejskim, współczesnym faszyzmie, którego środek ciężkości jednak leży w Europie Środkowo-Wschodniej, no to jest na przykład homoseksualista, tak? Dla nich, gej. Są to osoby o innej tożsamości seksualnej, czy też płciowej, ale też liberałowie, tak? Ten tak zwany figura tego liberała, czyli człowieka, który ma otwarty umysł i uważa, że powinno żyć się w otwartości i wolności. Tak? Ja czuję się od lat, z punktu widzenia tej narracji, którą prowadzi państwo polskie, czuję się właśnie tym zbędnym. Że jeśli kiedyś dojrzeje ten system do swojego stadium, tego ekstremalnego, to będę jednym z tych, którzy powinni być wyeliminowani. No to przerażające wnioski. No ale to tak jest, to tak było, jest i tak będzie. No, dlatego właśnie po to tworzone są mechanizmy demokratyczne, prawdziwej demokracji, żeby nie można było takich rzeczy robić. Uda nam się wrócić do tych czasów sprzed tego, co teraz mamy? Do tego, co było, na pewno nie wrócimy, bo to już nie ma takiej możliwości w historii. Możemy tylko dokonać jakiejś refleksji i zrobić to, co zrobiono po II wojnie światowej, czyli zdenazyfikować Europę. To wymaga refleksji, to wymaga rozliczenia. A to słowo zdezanifikować, tak się teraz źle kojarzy. Ja wiem, ale to nie Rosjanie wymyślili pojęcie denazyfikacji. Ale to nie Rosjanie wymyślili pojęcie denazyfikacji, tylko komisje alianckie, które tworzyły komisje denazyfikacyjne w Niemczech, żeby umożliwić Niemcom rzeczywiście wejście na powrót do grona państw cywilizowanych, co się zresztą Amerykanom udało.
To, że teraz Putin używa tego pojęcia denazyfikacji w stosunku do Ukraińców, jest bezczelnością z jego strony, ponieważ on sobie przywłaszczył pojęcie, które stworzyli alianci w konkretnym celu. I rzeczywiście ta denazyfikacja Niemiec w jakimś tam stopniu, nie takim, w jakim powinna nastąpiła, ale ostatecznie udało się sprawić paradoksalnie, że Niemcy w Europie były wygranymi tej wojny. A patrząc na tę naszą najnowszą historię, na te kilka lat wstecz, rok 2014, na ten duży kryzys humanitarny, uchodźczy z południa Europy, gdzie się pojawił na południu Europy i te komentarze polityków w Polsce, gra tym tematem podczas ostatnich wyborów parlamentarnych. Czy nasze społeczeństwo nie było przygotowywane w jakiś sposób przez te ostatnie lata do tego, co się wydarzyło teraz tutaj na granicy z Białorusią? Bo już pamiętam kilka lat temu też gdzieś się pojawiały informacje, o, będzie nowy szlak przez Białoruś, znaleziono jakieś mapy z instrukcjami. Wtedy to tak traktowano z przymrużeniem oka, ale przypuszczam, że jeżeli gdzieś tam na górze w naszym państwie były osoby mądre, przewidujące przyszłość, no to można było też to przewidzieć, co się tutaj wydarzy. Operacja Śluza od 2011 roku była też przygotowywana po stronie białoruskiej, ale czy my, te ostatnie lata, czy politycy nie wykorzystali tego czasu, by przygotować Polaków na to, co się wydarzy i pokazać Polakom, że tak naprawdę ci ludzie, którzy się u nas pojawiają, to jest jakaś szara masa, którą łatwo wyrzucić właśnie gdzieś później będzie za druty. Oczywiście, bez żadnych skrupułów. Ale to jest, wiesz, no, gdzieś myślę, że jako gatunek podświadomie na poziomie czegoś, co Jung nazywał nieświadomością zbiorową, my chyba czujemy, że świat, w którym żyliśmy i styl życia, który prowadziliśmy, właśnie się skończył. Że jakby, że myśmy przekroczyli pewien Rubikon i to z jednej strony pandemia, z drugiej strony kryzys klimatyczny, a teraz kryzys humanitarny i wojenny pokazują, że wchodzimy w zupełnie nową epokę ludzkości i nie ma powrotu do tego, co było. I gdzieś ten biały, konserwatywny mężczyzna czuje, że stracił rolę pana rzeczywistości i też czujemy, że jako biały człowiek my się kończymy. Wiesz, no jeszcze mamy w Stanach myśl technologiczną, i siłę militarną. To nie jest tak, że to upadnie w ciągu 1 tam czy 2 dni, ale Stany Zjednoczone za 20-30 lat będą, wiesz, hiszpańskojęzyczne. To tylko kwestia czasu, kiedy wiesz, człowiek pochodzenia meksykańskiego będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Stanów Zjednoczonych pod tym względem już nie ma. Podobnie nie ma Europy. Znaczy, podobnie nie ma Polski, tak? Przy naszym przyroście naturalnym to jest kwestia czasu, kiedy po prostu tutaj ta nisza wypełni się nowymi ludźmi, którzy tutaj przyjdą, a przyjdą na pewno, ponieważ świat zmierza ku katastrofie klimatycznej i żywieniowej. A teraz ta wojna na Ukrainie, która sprawiła, że Afryka nie będzie miała co jeść, bo dużo zboża z Ukrainy szło do Afryki. Jeśli nie uda się tych szlaków odbudować, transportowania zboża, no to mamy być może już zimą tego roku, ale na pewno następnego roku mamy tutaj miliony Afrykańczyków. Miliony. Powinniśmy się tego bać? Tak. Tak, no bo to oznacza koniec, wiesz, no powiedzmy sobie wprost, no żyjemy trochę jak Rzymianie w czasach Romulusa Augustulusa, ostatniego cesarza. Wiesz, no, przyszedł Odoakr, zobaczył tego młodego cesarza Romulusa Augustulusa, który był chłopcem, dlatego że był chłopcem, postanowił, że go nie zabije, tylko go wysłał na emeryturę na jakąś wyspę w Dacji, to dzisiejsze Morze Adriatyckie, i przejął władzę i wiesz, współcześni nawet nie wiedzieli, że Cesarstwo Rzymskie się skończyło, a ono się skończyło właśnie w tym momencie. I
ono przetrwało w jakimś tam stopniu, tak? No, prawo rzymskie, struktury i tak dalej trwały, ale pamiętajmy, że od czasów upadku Cesarstwa Rzymskiego, czyli to jest V wiek, aż do wieku X Europa była pogrążona w czymś, co nazywa się tymi średnimi wiekami. Tworzyły się zręby nowej cywilizacji. Dopiero Karol Wielki, tak, i Germanii i Frankowie stworzyli zręby nowego systemu, który gdzieś do dzisiaj, którego jesteśmy spadkobiercami do dzisiaj. I to wcale nie jest dane nam na zawsze. I to ten koniec sobie wypracowaliśmy sami. Polityką kolonialną, którą prowadziliśmy przez setki lat, łupiąc jako biały człowiek, tak? Przedstawiciel, ja jako biały człowiek czuję się przedstawicielem. Dzisiaj jestem Europejczykiem, więc chociaż Polska nie brała udziału w kolonializmie, no to dzisiaj jako uczestnicy Europy czerpiemy korzyści z cywilizacji, która łupiła Azję i Amerykę przez stulecia. I na dobrą sprawę nigdy nie ponieśliśmy konsekwencji tego. Natomiast nie ma, wiesz, tego typu działalność nie pozostawia próżni. To gdzieś wytworzył się jakiś cień, który niestety za nami kroczy. I mur jest na to odpowiedzią? Żaden mur nigdy w historii nie był odpowiedzią na nic. Pomimo zbudowania muru chińskiego, plemiona stepowe i Mongołowie rządziły Chinami przez kilka stuleci. Najpierw Mongołowie, potem Mandżurowie. Mur chiński jest ozdobą. Mur Hadriana, który zbudowano w Brytanii, żeby odseparować legiony rzymskie od Piktów, był i jest ozdobą. Mur między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi jest atrapą. Kto chce, to przechodzi. Mur berliński, dzisiaj tam można sobie robić zdjęcia, tak, można pojechać do Berlina na Checkpoint Charlie, miejsce przejścia ze strefy amerykańskiej do sowieckiej, i stoją dzisiaj aktorzy przebrani za żołnierzy amerykańskich. Można sobie wyobrazić, jak to było tam wtedy, tak, ale też jest muzeum, są też miejsca muzeum tych, którzy polegli, próbując ten mur przekroczyć. I ja myślę, że bo jeszcze oczywiście to nie jest tak, że jutro czy pojutrze my przestaniemy istnieć. My pewnie jeszcze nasze dzieci będą świadkami różnych przemian. Natomiast ja jestem przekonany, wiatry historii są takie, jakie są, i przyjdzie nowa władza. Przyjdzie w końcu taka władza, która będzie tutaj parę kilometrów za nami budować muzea, stawiać tablice i wspominać, nawet sobie oczami wyobraźni widzę taki cokół, czy taki pomnik i taką tablicę ofiarom Polskiej Straży Granicznej 2021-2022. Wiem, że to niektórzy to mogą sobie tutaj różne rzeczy pomyśleć, ale oczy wyobraźni tak mi pracują, tak? Będą muzea, będą przyjeżdżali studenci i będą zastanawiać sobie pytanie, jak mogło do tego dojść. Tak jak my dzisiaj jedziemy tam, prawda, do Niemiec, czy jedziemy w inne miejsca, gdzie wydarzyły się straszne rzeczy i mówimy, jak człowiek człowiekowi mógł robić takie rzeczy. Ale też to nie jest tak, że tylko tutaj dzieje się zło, tak? No, tutaj różnica polega na tym, że Morze Śródziemne nie pokazuje trupów. Stworzyliśmy świat dobrobytu kosztem reszty świata, tak? Poprzez politykę kolonialną, a ostatnie dziesięciolecia przez politykę naftową. Stworzyliśmy bogate miejsce, w którym ludziom wszystko przychodzi bez trudu, gdzie nikt nie umiera z głodu, gdzie są lekarstwa praktycznie na wszystko oprócz raka. Zwróćmy uwagę na fakt, że biały człowiek, współczesny biały człowiek, żyjący w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie albo Australii, najprawdopodobniej umrze z 3 powodów. Choroby nowotworowej, choroby układu krążenia albo wypadku komunikacyjnego. Ponieważ tych 3 rzeczy nie udało się jeszcze wyeliminować. Natomiast wszystkie inne powody, dla których ludzie umierali przez stulecia, zostały wyeliminowane. I my żyjemy w świecie, w którym
nie znamy niedostatku jedzenia. Żyjemy w świecie, jak to kiedyś pięknie opisał taki konserwatywny, co prawda, ale mądry polityk Dinesh D'Souza, był swego czasu doradcą Ronalda Reagana. Rozmawiał ze swoim przyjacielem, był Hindusem z pochodzenia, ze swoim przyjacielem z Indii, który go pytał, dlaczego ty tak od tylu lat próbujesz dostać tą wizę do Stanów Zjednoczonych? Dlaczego tak chcesz mieszkać w tych Stanach? Tym kraju, który jednak uważasz mimo wszystko za moralnie zgniły i tak dalej. A on powiedział, wiesz, bo chcę mieszkać w świecie, w którym biedni ludzie to grubasy. I dzisiaj, jeśli jesteś fit, jeśli masz płaski brzuch i nosisz rozmiar ML jako mężczyzna, to znaczy, że należysz do klasy średniej, jesteś wykształcony, masz czas, żeby o siebie zadbać, żeby wybrać odpowiednie jedzenie i żeby po prostu się jakoś prezentować. Jeśli jesteś biedny, najprawdopodobniej jesteś otyły. W takim świecie żyjemy i nie dziwmy się, że ludzie, którzy mają $1 dziennie na przeżycie, chcą tutaj być, ponieważ każdy chce tego samego. Chce się najeść, chce szczęścia i chce miłości. Każdy jeden człowiek na świecie. I Polacy, którzy są nacją, która posiada ponad 20 milionów obywateli poza granicami swojego kraju, emigrantów, powinno to zrozumieć, dlaczego ktoś z powodów ekonomicznych, tak, chce być w Europie, ponieważ my to robimy od dziesięcioleci. Mirku, bardzo dziękuję Ci za rozmowę i też dziękuję Ci za to, że nie jesteś obojętny, nie byłeś obojętny. I nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, że też Twoja ta postawa i to, o czym pisałeś na Facebooku, była też wsparciem dla wielu osób, w tym też i dla mnie. No, a Ty byłeś wsparciem też dla nas. Pamiętam ten moment, kiedy poczuliśmy Twoje wsparcie. Myślę, że tylko dlatego przetrwaliśmy, że wszyscy się wspieraliśmy nawzajem. I to jest taki też powód do satysfakcji, tak? Ja dzięki temu w tym całym oceanie zła, które tu się wydarzyło, poznałem wielu wspaniałych ludzi, których bym prawdopodobnie nie poznał. I to jest jakaś nadzieja, nie? Że skoro jednak tutaj byliśmy, to znaczy, że jeszcze nie wszystko stracone.